didn't even get to cross. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeśli oglądaliście film Interstellar, to wiecie, że były tam 3 planety. Jednak w dodatkowej grze tekstowej mamy opisaną 4. planetę, którą także wam przedstawię. Zacznijmy od planety Millera. Jest to planeta w całości pokryta wodą, z której formują się gigantyczne fale na skutek grawitacji czarnej dziury, wokół której krąży. Grawitacja jest na poziomie 130% ziemskiej, a 1 godzina odpowiada 7 latom na Ziemi. Woda to źródło życia, jednak woda na planecie jest czymś w rodzaju wody mineralnej lub raczej destylowanej. Minerały są prawdopodobnie wypłukiwane z kamienistego dna. Oznacza to, że żadne życie nie jest w stanie tam przetrwać, a sama woda nie nadaje się do picia. Blokuje także rozwój i ewolucję flory i fauny. Planeta istnieje za krótko w kosmosie, aby ewolucja mogła wykształcić choćby i mikroskopijne formy życia. Co ciekawe, fale, które tam występują, są w jednej bryle. Oznacza to, że ogromne góry z wody nie przemieszczają się, tylko stoją w miejscu w takiej formie. Zbliżają się do bohaterów tylko dlatego, że planeta krąży wokół czarnej dziury i nie obraca się wokół własnej osi. Jest to ciekawe zjawisko fizyczne. Drugą planetą jest lodowa planeta Mana. Jej struktura przypomina kilka warstw plastrów miodu, które są nałożone na siebie. Gdybyśmy schodzili w dół przez wszystkie plastry, to na dnie zobaczymy albo skaliste podłoże, albo jądro planety. Na planecie panuje olbrzymi chłód, zamarzają nawet chmury. Znajduje się tam woda, jednak nie ma ona normalnego obiegu w atmosferze. W powietrzu jest duża ilość amoniaku, który od razu zabiłby każdego, kto zdejmie skafander. W scenariuszu z 2008 roku bohaterowie mieli zejść do wnętrza planety, gdzie odkryją nieznaną biosferę oraz opuszczoną chińską placówkę badawczą. Mieszkańców kosmicznego obozu zabiły jednak impulsy promieniowania wysyłane z pobliskiej gwiazdy neutronowej. 3. planetą jest planeta Edmunda. O tej planecie wiemy najmniej. Posiada atmosferę, która jest zdolna do oddychania. Oznacza to, że na planecie muszą znajdować się prymitywne rośliny. Prawdopodobnie jest tam też prymitywna fauna. Ziemia nadaje się do zasiania plonów, co oznacza wytworzenie jedzenia. Obecność chmur wskazuje na zbiorniki wodne lub obecność wody w innej formie. Planeta krąży dalej od czarnej dziury, co sprawia, że czas płynie tam wolniej. Edmunda, czyli pierwszego na tej ziemi człowieka, zabiła lawina skalna. Planeta posiada jeden księżyc nazwany na jego cześć, czyli Wolf. 4. planeta z gry tekstowej nie posiada nazwy. Przypomina ona Marsa. Ma czarno-czerwono-brązowe ziemię, czerwonawe niebo oraz czerwone słońce. Na północy znajduje się wielki skalny labirynt, a na południu wielka ściana klifu. Na zachodzie są błotne tereny, co spekuluje obecność wody. Na wschodzie znajduje się wielka, a nawet ogromna symetryczna budowla przypominająca katedrę. Ostatecznie jednak wszystko zostaje zrujnowane w trzęsieniu ziemi. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Cześć!